Rosyjski Gazprom może mieć problem z wydobyciem gazu przez sankcje oraz eksmisję w Europie. To kolejny cios w dawnego giganta gazowego z Rosji. Udział węgla w Chinach spada, ale jego wykorzystanie będzie jednak rosło. Wizja nadpodaży powoduje, że ropa tanieje pomimo dalszej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Jest 31 lipca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Gazprom na złożowej równi pochyłej. Przedstawiciel tego giganta gazowego Kremla przyznaje, że Gazprom jest na równi pochyłej, jeśli chodzi o dostępność gazu. Rosjanom będzie coraz trudniej po niego sięgać, a sankcje dodatkowo utrudnią wydobycie, podnosząc ceny i zagrażając przyszłości tej firmy. Wiceprezes Gazpromu Witalij Markelow powiedział na forum Sakhalin Energy, że do 2030 roku jego firma będzie wydobywać 47% gazu ze złóż trudnych do eksploatacji. Chodzi o złoża wymagające specjalistycznego sprzętu do uruchomienia wydobycia gazu. W 2025 roku takie zasoby stanowiły tylko 11,4% wydobycia. Rosjanie mają mieć do dyspozycji nawet 27 bilionów metrów sześciennych gazu, ale co z tego, coraz trudniej po nie sięgnąć. Rosyjskie Ministerstwo Energetyki przekonuje, że sektor gazowy będzie w stanie opanować w pełni technologię wydobycia ze złóż trudnych w latach 2027-2028, czyli już za chwilę. Jednakże jest to zapowiedź podobna do tej o substytucji importu. Rosjanie zareagowali na pierwsze sankcje za nielegalną aneksję Krymu w 2014 roku, uderzające właśnie w dostawy sprzętu i technologii z Zachodu, programem substytucji importu własną produkcją. Program skończył się planem importu sprzętu z Białorusi. Produkcja krajowa ma już odpowiadać za nawet 97-99% dostaw sprzętu do Gazpromu, ale niektóre elementy są niemożliwe do pozyskania bez współpracy z Zachodem. Stąd bierze się na przykład kryzys turbinowy, opóźniający plany modernizacji elektrociepłowni gazowych Gazpromu. Sankcje sprawiły, że Rosjanie porzucają projekty takiej modernizacji, jak na przykład w Niżniekamsku czy kraju Stawropolskim. Sankcje sprawiły też, że sprzęt tego typu podrożał nawet o prawie 500%. Opóźnienia dostaw sięgają 16 miesięcy. To skutek odcięcia Rosjan od dostaw z Zachodu. Podobne zjawisko skomplikuje wydobycie gazu ze złóż, które są trudne w wydobyciu. Rosjanie początkowo deprecjonowali wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w ramach tzw. rewolucji łupkowej w USA. Potem sami zaczęli w nie inwestować. Jednakże rozwój technologii tego typu w Rosji jest również hamowany przez sankcje Zachodu, a mogą być potrzebne do sięgnięcia po złoża niekonwencjonalne. Sankcje sprzętowe połączone z odejściem od gazu z Rosji na zachodzie wywołują zaś spadek wydobycia. Spadek zapotrzebowania na gaz z Rosji spowodował w 2025 roku spadek produkcji o 2,6% do 409 miliardów metrów sześciennych. Niższe zapotrzebowanie pojawiło się także w samej Rosji. Tymczasem Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała z końcem lipca prezesa Gazprom Energo Holding Igora Mojsejenko pod zarzutem przyjmowania łapówek. To właśnie ta spółka, która zarządza elektrowniami oraz elektrociepłowniami Gazpromu. W tym świetle blado wyglądają opowieści Gazpromu o wzroście przychodów netto o 2,9% w okresie od stycznia do czerwca 2026 roku do 78 miliardów rubli, czyli około miliarda dolarów. Wzrost wynikał z podwyżki cen gazu wynikającej z wojny w Iranie, ale nie usunął problemów strukturalnych zagrażających przyszłości Gazpromu. Warto przypomnieć, że przychód netto tej firmy w pierwszej połowie 2021 roku sięgnął 968 miliardów rubli, czyli ponad 13 miliardów dolarów. Obecnie jest zatem 13 razy niższy. To pokazuje, że Gazprom wypada z pierwszej ligi spółek gazowych na świecie, wypchnięty z rynku zachodniego, szczególnie z Europy. Tymczasem reżim sankcji zagraża przyszłości wydobycia gazu w Rosji, bo Rosjanom bez pomocy z zewnątrz będzie coraz ciężej odtwarzać wydobycie. To już zaczęło spadać. W ten sposób inwazja Rosji na Ukrainie mści się na kolejny sposób na dawnym gigancie gazowym, który kiedyś trząsł całą Europą. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Pocisk z Rosji
Polskie władze podały informację o pochodzeniu pocisku, który spadł nad ranem 30 lipca pod Lublinem. To najprawdopodobniej pocisk Krus CH-101 produkowany wyłącznie w Rosji. Służby od miesięcy ostrzegają przed prowokacjami Rosjan, które mogą m.in. zagrozić infrastrukturze krytycznej w energetyce, a więcej szczegółów na energydrink.today. Mrożenie cen paliw. Według premiera rząd przygotuje na połowę sierpnia nowy mechanizm mrożenia cen paliw. Ma uwzględniać cenę maksymalną, jak pakiet ceny paliw niżej. Rozważany jest też windfall tax w nowej odsłonie od 2027 roku. Wcześniej prezydent skierował taką propozycję do Trybunału Konstytucyjnego przez obawy o opodatkowanie wstecz. Rewolucja w Warszawie. Aż o 20 lat, z 3 do 5 dekad, rośnie żywotność warszawskiej sieci ciepłowniczej po modernizacjach i przejściu na nowoczesną technologię preizolowaną, podaje Veolia w Warszawie w komentarzu dla podcastu Energy Drink, za który dziękujemy. Inteligentne zarządzanie siecią ma poprawić efektywność i obniżyć straty przesyłowe o nawet 10%, a więcej w materiale Jędrzeja Stachury na energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Atom stop! Węgrzy zostali zmuszeni do zatrzymania pracy elektrowni Paks przez niedobór wody do chłodzenia reaktorów ze względu na wysychanie Dunaju. To skutek fali upałów. Premier Peter Madzia ostrzega przed kryzysem w energetyce od poniedziałku 3 sierpnia. Ryzyko jądrowe. Francuski Framatome chce stać się alternatywnym dostawcą prętów paliwowych w technologii rosyjskiego WWER. W tym celu nawiązał współpracę z rosyjskim Rosatomem w instalacji w Lingen w Niemczech. Think tank Dixie Group ostrzega, że to zależność podobna do tej wytworzonej przy gazociągu Nord Stream 2. Sabotaż w Niemczech? Według Die Telegraph i Die Welt władze w Berlinie szykują się na możliwość, że landy pod kontrolą ekstremistów z AfD w razie konfliktu mogą sabotować pomoc sojuszniczą Niemiec w NATO. Przez takie landy może kiedyś przebiegać paliwociąg NATO, o który zabiega Polska. Prognozowane landy zdrajcy to Mecklenburgia Pomorze Przednie i Saksonia-Anhalt. Jeszcze wieści ze świata. Rafinerie stoją odłogiem. Według danych S&P Global aż 18 z 26 rafinerii w Rosji nie wróciło do pracy po dronopadzie Ukrainy. Tylko 8 z nich wróciło do pełnej mocy, 7 jest całkowicie zamkniętych. Ataki Ukrainy paraliżują logistykę wojenną i ograniczają przychody Kremla finansujące inwazję. Mniej węgla. Chiny wyprodukowały po raz pierwszy mniej niż połowę energii z paliw kopalnych w pierwszej połowie 2026 roku. To spadek z 65,5% zanotowanych w 2016 roku. Udział źródeł odnawialnych wzrósł do 41,2%, z tego wiatru i słońca ponad 24%. Jednak wzrost zapotrzebowania na energię sprawia, że analitycy wróżą większe, a nie mniejsze wykorzystanie węgla pomimo spadku jego udziału w miksie. Taniej pomimo eskalacji. Trwa wymiana ciosów między USA a Iranem. Rosną obawy przed rozlaniem się wojny na cały Bliski Wschód. Ataki irańskie uderzyły w Kuwejt oraz Jordan. Amerykanie i Saudyjczycy zaatakowali bojówki proirańskie w Iraku. Doszło też do ataku na pływający gazoport w Egipcie. Ropa potaniała jednak do $85 za baryłkę Brent przez doniesienia o planie utworzenia koalicji do obrony żeglugi przez Morze Czerwone. Utrzymuje się też perspektywa nadpodaży w razie zakończenia konfliktu, a więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiale przygotowanym dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli mój komentarz o bezpieczeństwie energetycznym i bardzo ciekawy wywiad z kluczowym menadżerem sektora energetycznego. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.